W obliczu nieskończonej złożoności ludzkiego doświadczenia i historii, naukowcy i badacze z dziedzin humanistycznych i społecznych podchodzą do swojej pracy z głębokim poczuciem pokory i świadomości ograniczeń. Pomimo iż istnieje nieustanne dążenie do obiektywizmu, kompleksowości i sprawiedliwości w badaniach i interpretacjach, nieuchronnie napotykamy na granice, które uwydatniają fundamentalną subiektywność ludzkiej natury i poznania. W tych dziedzinach nauki, takich jak historia, socjologia, psychologia, literaturoznawstwo czy filozofia, badacze wkładają ogromne wysiłki, aby uwzględnić jak najszerszy zakres perspektyw, źródeł i interpretacji. Przyjmują metodologie, które mają na celu zminimalizowanie wpływu osobistych uprzedzeń i subiektywnych interpretacji, stosując krytyczną analizę źródeł, triangulację danych czy metodologię badań jakościowych i ilościowych. Dążą do tego, aby ich praca była jak najbardziej inkluzywna, reprezentująca różnorodne doświadczenia, głosy i punkty widzenia, które historycznie były marginalizowane lub ignorowane. Jednakże, pomimo tych wysiłków, całkowite wyeliminowanie subiektywności nie jest możliwe. Każdy badacz wnosi do swojej pracy unikalny zbiór doświadczeń, wartości, przekonań i kulturowych kontekstów, które nieuchronnie kształtują jego sposób postrzegania i interpretowania danych. To, co wybieramy do badań, jakie pytania zadajemy, jak interpretujemy dane i w jakim kontekście przedstawiamy nasze wnioski, jest przesiąknięte naszą subiektywnością. Ponadto natura ludzkiego języka i komunikacji, narzędzia nieodzowne w naukach humanistycznych i społecznych, wprowadza dodatkową warstwę subiektywności. Język jest nośnikiem kultury, wartości i historii, a jego użycie w badaniach i interpretacjach jest nasycone subiektywnymi znaczeniami i konotacjami. Ta świadomość subiektywności nie jest jednak postrzegana wyłącznie jako ograniczenie, ale także jako cenna perspektywa, która podkreśla znaczenie empatii, wielogłosowości i interdyscyplinarności w nauce. Uznając, że nasze rozumienie jest zawsze częściowe i umiarkowane, naukowcy i badacze są zachęcani do ciągłej refleksji nad własnymi metodami, otwartości na nowe perspektywy i gotowości do korygowania i rozszerzania swoich interpretacji. W rezultacie nauki humanistyczne i społeczne rozwijają się w kierunku bardziej złożonego i wielowymiarowego zrozumienia ludzkiej kondycji, uznając jednocześnie, że każda próba zrozumienia jest nieodłącznie osadzona w subiektywnym doświadczeniu i interpretacji. To dążenie do wiedzy przy jednoczesnym uznaniu jej ograniczeń jest może jednym z najbardziej ludzkich przedsięwzięć, odzwierciedlającym naszą nieustanną chęć zrozumienia siebie i świata, w którym żyjemy, mimo świadomości, że pełne zrozumienie może być zawsze poza naszym zasięgiem. Jeżeli graliście kiedyś w jakieś gry wideo, czy to może być FIFA, piłka nożna, czy jakieś Gran Turismo, samochody wyścigowe, czy jakaś gra, w której rozwijasz postać, Tibia czy inne MMORPG, masz jakiegoś rycerza, który ma jakieś przedmioty tam, no to te gry opierają się na tym, że ta twoja postać zawsze ma różnego rodzaju paski. To może być pasek siły, zręczności, zwinności, defensywy, sztuki walki mieczem, poziom magiczny. Jeśli grasz w Gran Turismo czy w Need for Speed, no to paski, umiejętności twojego samochodu, no to będzie przyspieszenie, szybkość, przyczepność, zwinność, hamowanie, zwrotność. Jeżeli grasz w FIFA, no to twoi zawodnicy będą mieli takie paski umiejętności jak celność, strzały na bramkę, podania, przyjmowanie piłki czy dribbling. Każdy z nas ma również takie paski, tylko że oczywiście gra wideo jest ograniczona i ma tych pasków ograniczoną ilość. Natomiast jeżeli miałbym się zastanowić, usiąść i przez tydzień nie robić nic innego, tylko wypisywać te paski ludzkie, no to myślę, że mogło zabraknąć by mi czasu, ponieważ różnego rodzaju cech, osobowości, reakcji i tego, jak można je łączyć, jest po prostu nieskończona ilość, tak? Weźmy sobie za przykład zazdrość. Jest pasek zazdrości. I po jednym stronie spektrum będzie osoba chorobliwie zazdrosna, robiąca awantury z tego powodu, o niskiej samoocenie i tak dalej. Z drugiej strony tego paska będzie osoba, która w ogóle nie jest zazdrosna, wręcz olewatorska, aż za bardzo, tak naprawdę. Idealnie byłoby być na środku, tak jak ja zawsze to powtarzam, w tym balansie, w tym, że wszechświat chce mieć swój balans. Idealnie byłoby być na środku, ale nie jest to możliwe raczej. Możemy być bliżej środka, możemy raz być bardziej zazdrośni, raz mniej.
Natomiast nawet jeżeli będziemy na środku w tej zazdrości, będziemy mieli idealny poziom zazdrości, no to wiecie, tych pasków, różnego rodzaju emocji, reakcji i naszego usposobienia, naszego charakteru, tych pasków jest, można powiedzieć, nieskończona ilość, nie? I każdy z nich jest troszkę przesunięty w inną stronę, tak? I każdy z nas, ludzi, ma te paski poprzesuwane w inną stronę. Ta konfiguracja jest nieskończenie skomplikowana. Nieskończona ilość takich konfiguracji ludzkich może istnieć. Mamy na przykład, każdy ma inne odciski palców. No to jest moim zdaniem też taki troszkę dowód na to w naturze, żywym okiem obserwowalny, że każdy z nas jest inny. Ma inną strukturę, zarówno psychiczną właśnie, jak i też fizyczną. I ciężko jest porównać, wiecie, jedną osobę do drugiej. Każdy ma zupełnie inne podejście, każdy ma zupełnie inne spojrzenie. Każdy ma w głowie inną mozaikę wpływów środowiskowych. Każdy ma inne ustawienia adaptacyjne, że tak powiem. Wszystko, co nas kształtuje od małego, czyli jakieś instynkty, które pozwoliły nam przetrwać, jakieś nasze traumy, nieprzepracowane rzeczy, to jacy byli nasi rodzice, co wyciągnęliśmy z domu, doświadczenia, które nas dotknęły, może ciężkie sytuacje życiowe, a może nie mieliśmy w ogóle wyzwań jako dzieci i jesteśmy rozpieszczeni całe życie, czujemy się jak pępek świata i wiecie, wszystko musi być pod nas, zawsze chcemy mieć rację. No, różne naprawdę są konfiguracje. I wiecie, to nasze otoczenie, które też można nazwać, że jest inną rzeczywistością. Każdy ma inne spojrzenie, każdy ma inną reprezentację tej rzeczywistości przed własnymi oczami. Można powiedzieć takie mapy umysłowe. Swoją drogą zapraszam do mojego odcinka o mapach umysłowych, tam mówię troszkę więcej o tym. Jesteśmy ulepieni z gliny doświadczeń, adaptacyjnie i środowiskowo. Ale poza takimi ustawieniami adaptacyjnymi, jako ludzie mamy również ustawienia fabryczne, można powiedzieć. Najwięcej badań nad ustawieniami fabrycznymi, czyli cechami, które są dziedziczone, było prowadzone na bliźniakach, ponieważ bliźniacy jednojajowi dzielą ze sobą 100% DNA, więc jest dużo łatwiej zaobserwować, jakie cechy zostały odziedziczone, a które zostały zaadaptowane poprzez czynniki środowiskowe. I te główne 5 cech, które było badane, tak zwane Big Five, czyli Wielka Piątka, tyczy się takich cech jak neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość oraz sumienność. I z tych badań wynika, że minimalnie 40, a nawet do 61% to zakres, w którym te cechy mogą być dziedziczone w naszym DNA. Czyli na przykład po rodzicach po prostu już jesteśmy w jakiś sposób zaprogramowani. To dowodzi tego, że my jako ludzie jesteśmy już z góry, po pierwsze już na dzień dobry wychodząc, jesteśmy w jakiś sposób ukształtowani, w jakiś sposób odziedziczyliśmy po naszych rodzicach jakieś tendencje, jakieś ukierunkowanie, jeżeli chodzi o naszą osobowość. I nieskończenie wielka możliwość konfiguracji jest tych cech adaptacyjnych i dziedziczonych. Jesteśmy po prostu takimi ludzikami z plasteliny, ulepieni, ukształtowani i każdy, słuchajcie, inaczej widzi swoimi oczami. Można by powiedzieć, że ten sam przedmiot fizyczny widzimy w ten sam sposób, tak? Ale za chwilę przedstawię Wam, dlaczego tak nie jest i dlaczego my widzimy totalnie inaczej fizyczny, ten sam przedmiot. Pierwszym punktem, dlaczego widzimy przedmioty fizyczne inaczej, jest chociażby sama percepcja wizualna. Rozchodzi się o to w tym, że po prostu w naszych oczach każdy z nas może mieć troszeczkę inną ilość i typy komórek fotoreceptorowych. Na przykład zaburzenie typu daltonizm. I już w tym przykładzie, tak? Widzimy przedmiot zupełnie inaczej, a to dopiero pierwszy punkt, czyli fizyczne cechy naszego oka. Doświadczenie i kontekst jest drugim punktem, jeżeli chodzi o postrzeganie przedmiotów fizycznych w inny sposób. Słuchajcie, ten sam przedmiot może wywoływać zupełnie inne emocjonalne reakcje w moim umyśle względem innej osoby. Na przykład mi się nie podobają pewnego rodzaju buty, załóżmy są to buty na obcasie, u kobiet mi się nie podobają, wzbudzają we mnie pewnego rodzaju reakcje, więc jeżeli ja będę widział takie buty, to kierunek i mechanizm, w którym mój umysł zacznie mnie kierować, będzie zupełnie inny niż na przykład dla kobiety, która uwielbia takie buty, tak? Pomijając to, jaki one mają kształt, jaka to jest marka, z czego są zrobione, z jakiego rodzaju skóry i tak dalej, sama koncepcja nakazuje z góry postrzegać jakiś przedmiot w jakiś sposób i budzić we mnie jakąś reakcję emocjonalną. Może to być też logo na koszulce, słuchajcie. Na przykład ja nie cierpię jakiegoś zespołu, a ktoś uwielbia jakiś zespół, tak? Z góry mogę zacząć oceniać taką osobę. Lub mogę powiedzieć, że ta koszulka jest beznadziejna, tak? Że użyłbym ją na szmatę do podłogi, albo w ogóle bym jej nie kupił, nie użył i tak dalej, a drugi na przykład będzie to jego ulubiona koszulka. I u niego będzie wzbudzała super emocje, super wspomnienia, a u mnie będzie budziło na przykład zdenerwowanie, irytację. Na przykład mam złe doświadczenia z tym koncertem, może byłem na takim koncercie, może mnie tam okradli kiedyś.
danego zespołu, tak? Czy zdjęcie małego dziecka, głupie zdjęcie małego dziecka, tak? Jeżeli ja kocham dzieci, no to będę spojrzę, o, ale ma fajny nosek, ale ma fajne włoski, ale się fajnie patrzy, a ktoś, kto nie zna się i nie cierpi dzieci, no to zobaczy na dziecko, czy właśnie na fotografię dziecka, no to nie będzie patrzył na takie szczegóły, będzie patrzył na jako obowiązek, jako gówniaka, jako smród kupy w pielusze. Całkiem inna reakcja łańcuchowa uruchamia się we mnie, która może dyktować nawet na mój nastrój przez następną godzinę, słuchajcie, może na przykład się pokłócę z kimś w tym czasie. Ale w tym punkcie jeszcze chodzi o to, w jakich warunkach widzimy daną rzecz, tak? Jeżeli na przykład ja zobaczę taką koszulę u jakiegoś znanego biznesmena, aktora czy piosenkarza na jakiejś gali, a może na jakimś pokazie mody, a może zobaczę go na witrynie jakiegoś turbo drogiego sklepu w centrum Warszawy, słuchajcie, to będę tę samą koszulę widział całkowicie inaczej niż gdy zobaczę ją na przykład na witrynie second handu, albo gdy zobaczę w niej kogoś, kto idzie pijany w sztok i na przykład zwymiotował na siebie. Zobaczcie, ten sam przedmiot, ta sama koszula, w dwóch różnych scenariach będzie odebrana zupełnie inaczej. Na przykład antyczny mebel, gdy ujrzysz go w jakimś muzeum, odbierzesz go jako cenny artefakt, coś niesamowitego, coś wiekowego. Ale gdy zobaczysz go na jakimś targu staroci, gdzie sprzedaje jakiś dziadek w jakimś obskurnym swetrze, jakieś stare meble, no to pomyślisz po prostu, że to jest grat. Więc ten sam przedmiot znowu widzisz inaczej zależnie od kontekstu. Książka naukowa, słuchajcie, jeżeli jesteś na studiach, musisz coś przeczytać, najlepiej żebyś zapamiętał, a jeszcze lepiej żebyś zrozumiał i zapamiętał, ale musisz tą książkę przeczytać, bo czeka cię egzamin, zaliczenie, cokolwiek. No to całkiem inaczej będziesz odbierał tę książkę, niż gdy w wieku starszym albo przedstudyjnym sam tę książkę z ciekawości sobie kupisz i zaczniesz czytać. Całkiem inaczej będzie podejście do tej samej książki, całkiem inne mechanizmy umysłowe, słuchajcie. Całkiem inaczej będziesz postrzegał tę książkę. Podczas studiów będziesz postrzegał ją jako obowiązek. Może lekką irytację, kurde, nie chce mi się, ale muszę. Gdy kupisz ją sam, dokładnie ten sam tytuł. Z przyjemnością będziesz ją otwierał. Trzecim punktem innego postrzegania przedmiotów fizycznych będzie stan emocjonalny. Tutaj nie muszę się długo rozwodzić, bo chyba to jest najbliższe nam wszystkim, tak? Gdy jesteśmy zdenerwowani, tęsknimy za czymś, mamy jakiś spadek emocjonalny, mamy może jakiś dołek, może coś przykrego nas spotkało, no to te same przedmioty nie będą tak bardzo nas cieszyć. Te same sytuacje, przedmioty nie będą cieszyć nas tak jak osobę, która ma jakiś wyrzut dopaminy, która na przykład wygrała właśnie na loterię, która na przykład zakończyła właśnie studia z pozytywnym wynikiem, która dostała podwyżkę czy awans, która dokonała czegoś fajnego, pobiła jakiś swój rekord sportowy, słuchajcie, a może zrobiła film na YouTubie, który wybił ją, a może dostała jakiś fajny kontrakt, tak? Tego typu osoby te same przedmioty będą postrzegały po prostu inaczej. Czwartym punktem będą różnice kulturowe, które dyktują to, że inaczej widzimy te same przedmioty. Kolor biały. Z czym wam się kojarzy? No oznacza czystość, tak? Suknia ślubna jest biała, biały gołąb, niewinność, chęć pokoju. Ogólnie czystość, tak? Biel oznacza cnotę i czystość. Ale słuchajcie, tak jest tylko wyłącznie w krajach zachodnich, bo na przykład jeżeli chodzi o Azję, w krajach azjatyckich biel jest kolorem żałoby. Więc Azjata całkiem inaczej będzie postrzegał mnie ubranego w biel. Zastanówcie się tutaj przez chwilę. Ten sam kolor będzie całkiem inaczej widziany przez Azjatę, a przez ciebie. Na przykład gesty palcami, słuchajcie. Chłopaki z Polski na zdjęciach często pokazują tak, nie? No, taka odwrócona Wiktoria, takie okej. Na przykład jeśli w Wielkiej Brytanii tak komuś pokażesz, to jest to równoznaczne z tym symbolem. Z symbolem faka. Albo czasami pokazujemy w ten sposób. Jako okej, tak? Czy symbol tak zwanej muki, że jak ktoś się spojrzy, to mu uderzasz w bark. No ale generalnie znaczy to okej, tak? Na przykład jeżeli w Brazylii pokażesz ten znak, no to będzie on uznany za obraźliwy. Tak jak w Wielkiej Brytanii. Takie dwa palce. Czy na przykład jedzenie, no. Słuchajcie, w niektórych krajach ryż będzie podstawą każdego posiłku, a w innych krajach ryż będzie najmniej uznawanym dodatkiem, a raczej niekoniecznym w naszych daniach. Czy na przykład zwierzęta. W hinduizmie krowy są świętymi zwierzętami. Dla nas krowy nie są świętymi zwierzętami. Dla nas krowy są po prostu krowami. Źródłem mleka, źródłem może mięsa, czy czegoś jeszcze innego, tak? Podczas gdy na ulicach Indii krowa jest traktowana z ogromnym szacunkiem. Na ulicach Indii potrafi być zatrzymany ruch, potrafi się stworzyć korek, dlatego że krowa sobie stoi na jezdni na przykład, tak? Czy na przykład odzież. Noszenie hijabu przez kobiety jest praktyką krajów muzułmańskich szeroko szanowaną i uznawaną w tych rejonach. Natomiast bardziej w naszych krajach, w krajach zachodnich jest to symbol opresji.
że kobiety po prostu są pod opresją mężczyzn, że muszą się zakrywać i tak dalej. Więc znowu, kochani, kulturowe różnice, 4. punkt. To, gdzie wyrośliśmy po prostu, w jakiej kolektywnej świadomości, kolektywnej kulturze żyjemy, będzie stanowiło o tym, że inaczej widzimy to samo zwierzę, inaczej widzimy ten sam kolor, inaczej widzimy to samo ubranie, inaczej widzimy te same gesty palcami. 5. punktem jest stan fizjologiczny, jeżeli chodzi o postrzeganie przedmiotów. Można to troszeczkę podpiąć pod punkt 3, który był stanem emocjonalnym. Więc tutaj tylko jednym zdaniem dodam, że całkiem inaczej będziesz podchodził do przedmiotów, gdy będziesz szalenie głodny albo zmęczony. Mogą cię bardziej frustrować, mogą ci przeszkadzać, możesz uznawać je za nieznaczące w odniesieniu do osoby, która jest w kwiecie zdrowia, może wykonała właśnie świetny trening, wzięła zimny prysznic, jest wcześnie rano w sobotę, cały dzień przed nim, dopamina na najwyższym poziomie, niż osoba, która leży na przykład z głębokim kaszlem i z gorączką. Punkt 6, czyli różnice indywidualne, w nawiasie adaptacyjne, czyli to, o czym mówiłem na początku. Każdy z nas ma inne paski, tak jak postać w grze, inaczej usytuowane, uformowane, o innej strukturze. Więc to, co nasz mózg widzi przez nasze oczy, które też mogą mieć różne fotoreceptory, jak już wspomniałem, jest zależne po prostu od ścieżek neuronalnych w naszym umyśle, tak? Jeżeli powtarzasz jakąś czynność wystarczająco długo, no to wzmacniasz ścieżkę neuronalną w swoim mózgu. Tak jak jeżeli byś chodził na przełaj przez pole w parku zamiast chodniczkiem, no to po jakimś czasie udepcze się tam ścieżka, będzie coraz łatwiej nią przejść, coraz szybciej, coraz więcej osób będzie z niego korzystać. Osób w rozumieniu może impulsów poprzez Twoje neurony przechodzących w umyśle i po prostu będziesz tą ścieżkę miał wydeptaną. Z czasem może zmieni się w autostradę, będzie coraz łatwiej Ci ją obierać, tak? Więc zależnie od tego, jak adaptacyjnie Twój mózg jest uformowany, tak też będziesz postrzegał inne przedmioty. Punkt 7, czyli oczekiwania i uprzedzenia wobec rzeczywistości. I tutaj zatrzymamy się troszeczkę dłużej. Oczekiwania wobec przedmiotu mogą sprawić, że część jego cech zostanie przez nas po prostu przegapiona. Lub analogicznie będzie zaważała na tym, co zauważymy w danym przedmiocie. Pierwszym podpunktem tutaj będą stereotypy dotyczące płci. Chyba nie muszę tutaj dużo opowiadać. Raczej wiemy, jak wygląda dzisiejszy świat. Jest to trochę poniekąd walka płci. Nawet jeżeli nie ma tam faktycznych, kompetencyjnych różnic pomiędzy tymi ludźmi. Jeżeli weźmiemy osobę A i B, mężczyznę i kobietę, oboje w wieku 20 lat, może najlepiej rodzeństwo, słuchajcie, które zdało prawko w ten sam dzień, mieli tych samych rodziców, te same warunki. Będzie to chłopak i dziewczyna. I jeżeli ty jesteś uprzedzony do płci przeciwnej, to mimo iż tego ich kompetencje są najbardziej zbliżone, jakie mogą tylko być, no to po prostu będziesz bardziej oceniał tę dziewczynę, że jeździ gorzej, bo jest babą, niż po prostu spojrzeć rzeczywiście na to, że jeździ tak samo jak ten chłopak. Drugim podpunktem będzie tak zwany efekt aureoli. Uprzedzenia do danej osoby mogą sprawić, że pomimo rzeczywistych dowodów, które widzisz, że dana osoba kieruje się w jakimś kierunku, coś robi, rozwija się, to i tak nie będziesz w stanie tego zauważyć i będziesz kierował się swoimi uprzedzeniami. Na przykład ja w swojej przeszłości spożywałem używki, raczej nie czytałem, raczej nie rozwijałem się, nie uprawiałem sportu. Byłem takim kartoflem. I na przykład mam takiego znajomego, który powiedział mi, że on nie będzie oglądał moich odcinków, ponieważ ja nie mam doświadczenia psychologicznego i powiedział, że on nie chce słuchać mnie, który mówi komuś, jak ma żyć, nie? Pomimo, że gość jest dużo młodszy ode mnie, można powiedzieć, że jest na granicy otyłości, jest gruby po prostu. W wieku 25 lat zaczął dopiero palić fajki, gdzie raczej gdy palimy fajki, no to jest błąd naszej młodości. Gdy mieliśmy 15 lat, chcieliśmy przyszpanować i tak już po prostu zostało, więc jak ktoś zaczyna palić papierosy w wieku 25 lat czy 30, no to jest po prostu szalenie nierozsądny, tak? Więc wiecie, ja nie muszę być psychologiem, żeby wskazać mu pewne rzeczy. 5-latek by mu wskazał, że jest gruby i pali fajki, nie? Ale on ma po prostu ustawienie takie, uprzedzenie do mnie, że ja jestem osobą, która może właśnie kiedyś była pogrążona w używkach, dużo przeklinałem, byłem taki i taki, śliski byłem trochę. No i on teraz nie będzie słuchał moich mądrości, mimo tego, że mam coś do powiedzenia, jestem trzeźwy od 14 miesięcy, ćwiczę, wstaję rano, wychowuję córeczkę, mam zwierzęta, dbam o dom, dbam o siebie i o partnerkę, super mi to idzie, rozwijam biznes, rozwijam kanał, spełniam swoje pasje. Jego to nie obchodzi, bo on już ma ustawiony obraz, ma uprzedzenia co do mnie. Ale działa to też w drugą stronę. Jeżeli ktoś jest sympatyczny i kompetentny w jednym obszarze,
Na przykład ktoś jest świetny z dziedziny ubezpieczeń. No to wtedy automatycznie poprzez efekt aureoli będziemy przyjmować, że jest też kompetentny w innym zakresie. Na przykład komputerowym. Brzmi to głupio, ale tak po prostu jest. Tak działa efekt aureoli. Albo na przykład jeżeli widzimy kogoś, kto przemawia, będąc ubrany w garnitur, wyprasowany, świetnie obcięta fryzura, a w jego tle są książki, no to jego przekaz, nawet gdy będzie mówił bzdury, będziemy odbierali dużo wiarygodniej i lepiej, niż gdy umiejscowimy w tym samym miejscu na tle jakiegoś śmietnika, już polećmy sobie po bandzie. Na tle śmietnika umieścimy osobę zarośniętą, z brodą, może z jakimś łupieżem i mówiącą dokładnie te same rzeczy. No to sami wiecie, jaki będzie odbiór. Trzecim podpunktem są uprzedzenia rasowe i etniczne. Nasze interpretacje zachowań danych osób będą się różniły od tego, w zależności jaki mamy pogląd na dany kolor skóry, na daną etniczność danej osoby. Jeżeli ktoś jest, w Polsce jesteśmy trochę ksenofobiczni, żeby nie powiedzieć rasistowscy. Wiecie, ja nie mówię, że to źle, bo jednak mamy jeden z bezpieczniejszych statystycznie krajów w Europie. Ja nie mówię, że to jest źle czy dobrze, ja tylko to obserwuję. Tak jak to, czy jest dzień czy noc. Jesteśmy ksenofobiczni. Szczególnie w miejscowościach praktycznie wszystkich innych niż Warszawa, bo w Warszawie jeszcze jest sporo obcokrajowców. W Trójmieście też, ale już trochę mniej. A w takich miejscowościach jak Elbląg czy i tak dalej, no to już praktycznie są nie do spotkania takie osoby, na przykład ciemnoskóre. Rozboju dokona czarnoskóry, no to my Polacy od razu hurdur. Zobacz, nie? No przecież to zwierzęta. No ale to samo robią biali, no. No naprawdę trzeba mieć niską świadomość, żeby tego nie zauważyć, nie? Możemy spekulować, czy istnieje jakaś tendencyjność, czy nie istnieje, ale również w każdej odmianie człowieka będzie osoba o niskiej świadomości i o wysokiej świadomości. I o to się tutaj rozchodzi najbardziej, tak? O poziom po prostu naszej świadomości i integracji ze światem i ze społeczeństwem, z innymi ludźmi, nie? Więc to też dyktuje te same zachowanie, będziemy postrzegać inaczej u danej osoby, zależnie od tego, jaki ma kolor skóry. Kolejnym podpunktem mogą być oczekiwania w edukacji, na przykład ze strony nauczycieli. Nauczyciel, jeżeli zobaczy, że dany uczeń radzi sobie dobrze, no to na przykład może zacząć przywiązywać mu więcej uwagi, bardziej starać się o jego rozwój, będzie więcej wymagał od niego, niż od ucznia, który siedzi ławkę obok niego. Mimo tego, że na przykład tylko przez pierwszy semestr ten pierwszy uczeń był lepszy zauważalnie. Później ich poziom się zrównał. To tak czy siak wymagania najprawdopodobniej będą wyższe wobec tego pierwszego. Wymagania i oczekiwania i uprzedzenia. Kolejnym podpunktem, jeżeli chodzi o oczekiwania i uprzedzenia, będzie tak zwany efekt pierwszeństwa. Czyli chodzi tutaj o nic innego jak o to wszystkim nam dobrze znane pierwsze wrażenie. Jeżeli ktoś wzbudził w nas pierwsze wrażenie, które było zdecydowanie dobrym, był sympatyczny, kompetentny, dobrze wyglądał, ładnie pachniał, mówił mądre rzeczy, no to później nasz umysł będzie szedł w tym kierunku już raczej przez większość czasu. Będziemy bardziej pobłażliwi dla jakiegoś jego chamskiego, aroganckiego występku i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś już raz da plamę na dzień dobry, no to już coś zostanie zbudowane w naszym umyśle. Jest takie powiedzenie, szczególnie w sprzedaży, że dużo łatwiej jest zbudować wizerunek niż go odczarować. Więc na przykład, tak jak z tym kolegą, który uważa mnie za niekompetentnego i nie chce oglądać moich odcinków, to jest dokładnie to samo. Ja jestem w stanie przedstawić się dużo w lepszym świetle, jeżeli ja pierwszy raz do kogoś przemawiam, zapoznaję się z nim, niż temu koledze, który mnie już zna ze złej strony. To jest normalna, naturalna tendencja. Czyli postrzeganie tej samej osoby jest inne, po prostu z uwagi na efekt pierwszeństwa również. Ostatnim podpunktem tego punktu, czyli o oczekiwaniach i uprzedzeniach, będzie na przykład eksperyment z winem. Słuchajcie, czy z Coca-Colą, czy z Pepsi, mamy miłośników Pepsi i Coli, a tak naprawdę gdy zdejmiesz etykiety i każesz im posmakować, no to nie potrafią tego rozróżnić. Oczywiście generalizuję, ale tak samo eksperyment był z winem, po prostu tanie wino wlali do butelki z bardzo drogą etykietą. No i ludziom, tym smakoszom win po prostu niezmiernie smakowało to tanie, ten sikacz, który był wlany po prostu w super ekstrawagancką, słuchajcie, butlę z przepiękną, obrandowaną jakąś tam marką wina. Więc wiecie, znowu inaczej postrzegamy, mimo że nasze zmysły, receptory smaku, kubki smakowe mówią nam coś, no to niestety tak nie jest. Postrzegamy to poprzez wygląd fizyczny. Inaczej nasze zmysły będą inaczej reagowały.
Nie tylko tyle, że ja widzę inaczej i myślę, ale nasze zmysły autentycznie mogą inaczej działać. To wszystko, o czym powiedziałem, czyli ustawienia fabryczne, czyli dziedziczne cechy, The Big Five, Wielka Piątka, ustawienia adaptacyjne, czyli środowiskowe, mozaika wpływów, mapy umysłowe, czyli to jest drugi punkt. Jesteśmy ulepionymi ludzikami z gliny, ludzikami w grze, które mają nieskończoną strukturę pasków umiejętnościowych i postrzegania. Każdy z nas widzi rzeczywistość inaczej i wszystko jest zupełnie subiektywne. Wiadomo, jak ktoś jest w toalecie i ktoś siedzi na toalecie, a druga osoba jest przed toaletą i go tam ciśnie, no to subiektywne takie pojęcie czasu jest wtedy, że ten co siedzi, no to mu czas leci normalnie lub wolno, lub szybko, a ten, który stoi przed toaletą, no to czas będzie mu leciał mega wolno. Każda minuta będzie jak 5 minut, bo on już nie może wytrzymać. Więc to jest takie subiektywne odczucie czasu. Ale w przyrodzie, w fizyce, w naszym świecie, jeżeli poruszasz się z prędkością bliską prędkości światła lub jesteś w obszarze jakiegoś mega silnego oddziaływania grawitacyjnego, to twój czas autentycznie i fizycznie będzie leciał wolniej. A przecież moglibyśmy pomyśleć, że to jest totalny fundament, nie? Jak czas może lecieć wolniej? Czy istnieje coś bardziej fundamentalnego niż czas? To wszystko, co powiedziałem teraz, to jest pryszcz przy czasie. A jednak taki fundament jest względny, jest subiektywny. Więc co dopiero na przykład przedmiot, co dopiero banan na przykład. Czym jest banan w porównaniu do czasoprzestrzeni? Jeżeli taki fundament jest zmienny, no to wydaje się już wtedy oczywistością, że wszystko inne też jest zmienne i subiektywne. Więc jak teraz zakomunikować komuś coś? Słuchajcie, to jest w ogóle łeb rozwalony. Podałem wam tyle różnego rodzaju przykładów tej zróżnicowanej, subiektywnej percepcji u każdego z nas, tak? Czy nawet czasoprzestrzeń jest dla każdego z nas inna. To jak tu rozmawiać? Jak tu komunikować swoją wizję? Jak tu przekazać swoją mapę umysłową? Skoro za każdym słowem, które jest i tak już ograniczone. Bo czym jest słowo? Czym jest słowo? Płuca popychają powietrze przez twoje fałdy głosowe. One wtedy wibrują i powstaje coś takiego. To są słowa. To brzmi jak małpa z drzewa. Jak zwierzę. Tym są właśnie słowa. Jakimś mlaskaniem. Jak czymś takim ty chcesz przekazać, zakomunikować, przedstawić, wprowadzić kogoś w swój świat, w tą nieskończoną mapę, tą strukturę zawiłą, tą subiektywność. Zwykłym słowem, które jest symbolem, które jest jakimś tam mlaskaniem. Jak my mamy się komunikować jako ludzie, żeby dojść do faktycznego porozumienia? Powiem wam, na czym polega kłopot dzisiejszego społeczeństwa i świata i poziomu świadomości właśnie, w jakiej żyjemy. Polega na tym, że my chcemy wygrać każdą dyskusję. To nie polega właśnie na wgłębieniu się w drugą osobę, tylko polega to na tym, że ktoś musi przekonać kogoś do swojej wizji. Jeżeli ktoś przekona kogoś, jest bardziej charyzmatyczny, jest pewny siebie, niezależnie od tego, czy on jest merytoryczny, czy on ma wiedzę, czy to niesie wartość. W dzisiejszym czasie nie sprzedaje się merytoryka, w dzisiejszym czasie sprzedaje się pewność siebie. I to, jak bardzo mocno potrafisz stać przy swojej opinii, nawet absurdalnej, słuchajcie. Zależnie od tego, jak dobrze posługujesz się tym drogowskazem, którym jest słowo, tą symboliką, twoją charyzmą, no to będziesz wtedy miał followersów, będziesz miał rzeszę fanów, no. Niezależnie naprawdę od tego, jaka jest twoja świadomość, samoświadomość, świadomość otoczenia rzeczywistości. Jeżeli będziesz w stanie kogoś przegadać, będziesz miał cięte riposty, będziesz szybko mógł odpowiadać, dogryźć komuś, zmieszać go z błotem, wskazać, że jest głupi, że nie ma racji, no to będziesz wtedy dominował. Wszelkie debaty polityczne, niepolityczne, internetowe dramy będziesz dominował. W towarzystwie, im bardziej jesteś wyszczekany, im bardziej jesteś arogancki w swoich słowach, nie przebierasz w słowach, tym bardziej ludzie będą wchodzili ci w dupę,
tym bardziej ludzie nie będą chcieli z tobą wchodzić w dyskusję, będą bardziej będą się podgrywać pod ciebie. Będziesz mu po prostu dominować, no. Dominować to mocne słowo, ale tak to jest. Zawsze ktoś dominuje w danym towarzystwie, jest duszą towarzystwa. Boją się go, w cudzysłowie, boją znowu za inne słowo, za mocne słowo. Ale no tak jest. Tak jest, że zawsze gdzieś tam ktoś po prostu jest w tej swojej takiej arogancji, no jest najwyżej, tak, w danym towarzystwie. A słowa tak naprawdę nie niosą wartości za sobą, nie? One tylko coś pokazują. Tak jak wiecie, znak drogowy pokazuje ci, że jest autostrada. On nie jest autostradą, więc wiecie. Próba opisania słowami czegoś, co jest nieopisywalne słowami, no jest po prostu trudna. Jest trudna, dlatego się mówi, milczenie jest złotem. Dlatego się mówi, że trzeba 50 lat, żeby nauczyć się milczeć, a tylko 4, żeby nauczyć się mówić, bo milczenie to cnota. Tylko właśnie osoby mało świadome kłapią dziobem. Jego musi być ostatnie słowo, on musi mieć rację, nie? Na przykład w debacie politycznej wolność i sprawiedliwość dla jednych będzie oznaczało wolnorynkowość, jak najmniejszą ingerencję państwa, przedsiębiorstwo prywatne i tak dalej. Natomiast dla innych sprawiedliwość i wolność będzie oznaczało socjalizm, czyli wszyscy równo, tak? To znowu, jak w ogóle podchodzić do takich debat, wiecie, ja bym tak mógł jeszcze 3 godziny, nie? Dlaczego to nie ma sensu? Dlaczego to nie ma sensu i dlaczego nie jesteśmy w dobrym punkcie jako ludzkość? Nie kontemplujemy tego, nie kontemplujemy rzeczywistości, czym jesteśmy, świata, kosmosu, natury. No i dlatego tak jest, no. Dlatego po prostu jest na świecie tak, jak jest. To jak ta komunikacja według mnie powinna wyglądać? Przede wszystkim na ciekawości i otwartości oraz częściej posługiwania się słowem ja, a nie ty. Ktoś mnie obraził, próbował obrazić, był chamski, arogancki, więc jeżeli ja powiem, ty jesteś chamem, aroganckim, jesteś głupcem, no to wiecie, już jest rozmowa zamknięta, już jest walka, już jest napięcie. Jeżeli ja powiem o sobie, słuchaj, mi się nie podoba tak jak mówisz do mnie, nie? Ja czuję się urażony, ja nie widzę wartości w tych słowach, no to już bardziej, mimo tego, że to znowu jest konfrontacja, to jest to konfrontacja merytoryczna. Bo każdy tak naprawdę może tylko za siebie się wypowiadać, nie? Zamiast mówić, ty mnie zawsze ignorujesz, możesz powiedzieć, gdy tak się zachowujesz, ja czuję się pominięty, czuję się ignorowany, a nie na przykład ty mnie ignorujesz, celowo. Zamiast powiedzieć, ty zawsze masz jakieś wymówki, żeby się ze mną nie spotkać, możesz powiedzieć, mam wrażenie, że z jakiegoś powodu nie chcesz się ze mną widzieć. Czuję się, że coś jest nie tak między nami. Może w ten sposób. Ponadto stawianie pytań zamiast formułowania zdań twierdzących, szczególnie o kimś. Czyli zamiast na przykład ja mówię, słuchaj, nie zagram z tobą dzisiaj, bo nie lubię tej gry. To jeżeli ta osoba powie, a bo nie grałeś i ty nie wiesz, a to jest fajne, albo bo ty nie umiesz, bo ty się nie znasz. Można zapytać, dlaczego nie chcesz grać w tę grę, nie? Wiecie. Zamiast mówić do dziecka na przykład, znów nie zrobiłeś pracy domowej, jesteś leniwy. Możesz zapytać, czy są jakieś rzeczy, które przeszkadzają ci, utrudniają ci zrobienie pracy domowej, wykonanie jej, wiecie. Po pierwsze odwracanie bieguna w moim kierunku, po drugie nieocenianie, po trzecie zamienianie zdań twierdzących na pytania. Słuchajcie, wspomnę jeszcze o różnicy między obserwacją a oceną. To jest też istotne, wiecie. Jeżeli ja powiem, jest brzydka noc, to ja wtedy oceniam. Ale jeżeli ja powiem, że jest noc, to nie oceniam. To jest obserwacja, że jest po prostu ciemno. Wróćcie do mojego odcinka o tytule Wiem lub nic nie wiem. Tam troszkę więcej o tym mówię. Więc wiecie, to też jest bardzo cienka granica między tym wszystkim. W całej tej komunikacji i rozmowie. Bardzo ciężko jest odróżnić obserwację od oceny i bardzo trudno jest ją wystosować w odpowiedniej formie, bo ocena zawsze jest poparta obserwacją, nie? A obserwacja powinna być neutralna, ale to jest cholernie trudne. W każdej komunikacji w dzisiejszym świecie występuje po prostu konfrontacja, gdzie druga osoba, druga strona debaty, dyskusji musi ulec, żeby to miało jakikolwiek sens. Nawet jak Piers Morgan zapraszał do swojego podcastu Andrew Tate'a, to przed występem powiedział mu, że nie chce, żeby była komora echo między nami, czyli Piers Morgan zapraszając gości już odgórnie mówi, zapowiada im z góry, słuchajcie, kłóćmy się w dużym uproszczeniu, tak? Nie przytakujmy sobie, bo to się nie będzie sprzedawać, bo to nie będzie miało sensu. No po prostu ludzie jak takie małpy siedzą przed tymi komputerami w tych słuchawkach i wiecie. Tania sensacja, kłótnia, porozumienie, różnica zdań, wiecie, to nas rajcuje, nie? Raczej nie oglądamy takich wywiadów, gdzie się wszyscy zgadzają. Musi być ta różnica zdań, musi być ta konfrontacja, nie? Ja nie mówię, że to źle, nie? Tylko pytanie właśnie, na ile to jest merytoryczne, to jest wszystko subiektywne.
kto ma rację, ocenianie tego, to jest powierzchowne po prostu i płytkie, no. Nie tak to powinno wyglądać. To powinna być jedna wielka kontemplacja, chęć jakiegoś takiego zunifikowania, dojścia do porozumienia, wiecie. A jeżeli się nie da, no to spoko, też można to wszystko sobie przedstawić, ale raczej gdy nie ma skrajnych emocji, jakichś takich lekkiego dogryzania sobie, obrzucania może błotem, wytykania sobie błędów, no to się raczej po prostu nie sprzedaje. Krzysztof Stanowski fajnie powiedział, zademonstrował Mateusza Borka, który ma ogromną charyzmę i świetnie się wypowiada. I mówił wtedy o populacji Hiszpanii i mówił o tym, jak wiele magazynów sportowych, gazet papierowych sprzedaje się w Hiszpanii. I te liczby były przekłamane, nieodzwierciedlające rzeczywistości, a jednak pomimo ogromnej charyzmy i erudycji Mateusza Borka, no nikt nawet nie kwestionuje takich danych. Po prostu jest takim świetnym mówcą, że wszyscy przybieramy to po prostu za wartość dodaną i prawdę. Wiecie, pomimo tej subiektywności, nieskończonej zawiłości, uważam, że tak musi być. To jest po prostu cecha rzeczywistości, że każdy z nas jest jakimś tam ułamkiem, jakimś tam 1%, który jest potrzebny, aby stworzyć całość. To jest właśnie ta kolektywna świadomość różnic i musielibyśmy wyjść z takiego poczucia bycia pępkiem świata, aby zrozumieć nasze ograniczenia, nasze limity postrzegania percepcji na bazie wszystkiego, co powiedziałem, aby bardziej otworzyć się na drugą osobę i przekonać się, że druga osoba tak samo jak ja jest potrzebna do tego, aby stworzyć jedną całość, jedną świadomość, kolektywność nieskończoną, tak? Jesteśmy jedną rodziną z ludźmi, ze zwierzętami, z przedmiotami, z powietrzem. Można powiedzieć, że powietrze i przestrzeń jest czymś, co dzieli przedmioty, ale tak naprawdę ona łączy przedmioty. Zastanów się tu przez chwilę. Przestrzeń nie dzieli przedmiotów, tylko łączy je właśnie, bo są w tej samej przestrzeni, nie? Tak samo jest z ludźmi, z naszą świadomością kolektywną, świadomością stworzenia, inteligencji wszechświata i tak dalej, wiecie. Pomimo ostrej subiektywności, skrajnej subiektywności, nieprzekładalnej na rzeczywistość innych ludzi, jednak jesteśmy jednością, jednym punktem rzeczywistości, nie? Ale znowu, pomimo tego paradoksu perspektyw, pomimo tych skrajnych różnic i różnych map umysłowych, nie znaczy to, że mam nie obserwować tego, że jest jasno czy ciemno. Jeżeli widzę, że mój dobry przyjaciel pali papierosy od 20 lat, czy e-papierosy, czy ajkosy, jest uzależniony, no to wiecie, jestem zobligowany, żeby mu to powiedzieć, nie? Może będzie to zakrawać o jakąś tam ocenę, ale bardziej jest to obserwacja. Słuchaj, ty palisz, nie? Więc wiecie, wszystko jest tak zawiłe, że ja już nie mam siły dalej o tym mówić. Czasami boli mnie głowa od rozmyślania, jak coś komuś zakomunikować, jak mam zareagować, a może w ogóle mam nie reagować, czy mam się bronić, a może w ogóle mam się nie bronić, wiecie. Taka właśnie nieskończona struktura i bardzo trudna do opanowania dla mnie, ale będę kontemplował i będę dzielił się tym z wami. Aby po prostu być uważnym na wszystko, co się dzieje, nie? Na wszystko, co myślimy. Żeby nie brać rzeczy za pewnik, żeby wiedzieć, że jest to po prostu nasza wewnętrzna struktura, nasze myśli, nie? Dzięki za uwagę, słuchajcie, ważny komunikat. Nową inicjatywę rozpocząłem na kanale. Przeczytasz o niej więcej w opisie pod każdym nowym odcinkiem, licząc od ostatniego. Jeżeli chcesz zadać mi pytanie, podzielić się swoją historią, zapytać mnie o poradę, zapytać o moje przemyślenia, napisz do mnie na maila z opisu. Bardzo chętnie stworzę o tym odcinek, opowiem Ci w odcinku, zrobię dla Ciebie dedykowany. Napisz kilka szczegółów, podziel się jakąś historią emocjonalną, może jakimś osiągnięciem, może w jakiś sposób urosłeś, a może z czymś sobie nie radzisz. I chciałbyś posłuchać, jak o tym opowiadam i jak ja to widzę z mojego subiektywnego podejścia, to napisz do mnie na maila. Zrobię o tym odcinek. Oczywiście nie jest to fachowa pomoc. Jeżeli potrzebujesz fachowej pomocy, taki disclaimer, udaj się do psychologa, prawnika czy do lekarza, bo ja nimi nie jestem. Ale mam fajną perspektywę na wiele spraw i bardzo chętnie się odniosę i zrobię o tym odcinek. Także dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Hejka.